Cześć! Dziś pokażę Wam, jak w kilka minut przygotować post, plakat i zaproszenie na lokalne wydarzenie. A wszystko to z pomocą sztucznej inteligencji. Bez znajomości programów do tworzenia grafiki, bez zbędnych godzin spędzonych przed komputerem. Promocja wydarzenia to zawsze wyzwanie. Trzeba coś napisać, stworzyć grafikę, wrzucić na Facebooka czy Instagrama. Czasem przygotować zaproszenie albo krótką informację do lokalnej gazety. Często to robimy w biegu, albo jak to bywa na ostatnią chwilę, tuż przed wydarzeniem. A przecież działania promocyjne powinny być realizowane odpowiednio wcześniej, przed wydarzeniem. I tu z pomocą może przyjść sztuczna inteligencja. Nie tylko podpowie, co napisać i jak to ująć, ale potrafi też wygenerować grafikę, dopasowaną do tematu wydarzenia. Co ważne, zrobimy to szybko, bez potrzeby znajomości programów graficznych, a efekt często pozytywnie nas zaskoczy. Dzięki temu mamy więcej czasu na to, co najważniejsze: kontakt z ludźmi, przygotowanie samego wydarzenia i dopięcie szczegółów. Wprawdzie sztuczna inteligencja nie zrobi wszystkiego za nas, ale może zdjąć z naszych barków sporo drobnych obowiązków, które zazwyczaj zajmują najwięcej czasu. Wyobraźmy sobie sobotni piknik w naszej dzielnicy albo wiosce. Taki prawdziwy, sąsiedzki, na terenie zielonym, szkoły albo koło świetlicy. Z boku rozstawione stoisko koła gospodyń wiejskich z domowymi wypiekami i lemoniadą. Obok harcerze organizują grę terenową dla dzieci z mapą, zadaniami i nagrodami. A pod namiotem ustawionym przez Ochotniczą Straż Pożarną pokaz pierwszej pomocy i nowo zakupionego sprzętu gaśniczego. Na scenie występy dzieciaków z miejscowej szkoły, może lokalna kapela, a dla najmłodszych dmuchaniec i oczywiście malowanie twarzy. Po południu wspólny koncert połączony z piknikowaniem. Każdy przynosi coś od siebie, siadamy na kocach i po prostu jesteśmy razem. Tylko żeby to wszystko się wydarzyło, ktoś musi o tym poinformować. Potrzebujemy posta na Facebooka czy Instagram, grafiki, plakatu, może nawet listu do urzędu czy lokalnych mediów. Pokażę Wam dziś, jak to wszystko ogarnąć za pomocą sztucznej inteligencji. Krok po kroku. Bez stresu, bez siedzenia po nocach nad grafiką i tekstem. Bo sztuczna inteligencja może być naprawdę pomocnym partnerem nie tylko dla zawodowych marketingowców, ale dla każdego, kto działa lokalnie i z serca. W takim razie czas na pierwsze działanie. Stwórzmy post na media społecznościowe. Użyjemy do tego narzędzia Microsoft Copilot. Na początek wejdź na stronę copilot.microsoft.com. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj je. To tylko kilka kliknięć. W razie problemów obejrzyj materiał Sztuczna inteligencja – przewodnik dla cyfrowych debiutantów. Na dole ekranu w polu do promptowania, czyli wydawania poleceń sztucznej inteligencji, wpisz: jestem marketingowcem organizacji społecznej. Napisz zaproszenie na piknik sąsiedzki z grillem i animacjami dla dzieci. Ton przyjazny, entuzjastyczny, krótki. Warto na początku prompta określić, w jakiej roli występujesz, opisać jasno polecenie i określić styl, w jakim chcesz otrzymywać wygenerowaną wiadomość. Jest jeszcze kilka wskazówek, jak tworzyć dobre prompty, ale zostawmy to na inną okazję. Zobacz, dosłownie w parę sekund otrzymaliśmy gotowy post. Zaproszenie, kogo zapraszamy, gdzie się odbędzie, w jakiej atmosferze będzie ten piknik. Możemy też wstawić dodatkowo nasze informacje. Czasem pierwszy post nie do końca trafia w nasz gust, albo chcemy mieć kilka wersji do wyboru. W takiej sytuacji wystarczy poprosić o nową wersję. Wpiszmy: wygeneruj jeszcze raz. Mamy ten sam post, ale jednak troszeczkę się różni formą, dodatkowo pojawiły się jakieś emotikonki, jest inny układ informacji. Jeśli zależy nam na tym, by na to wydarzenie przyszły całe rodziny, warto to jasno zaznaczyć w treści posta. Dostosujmy komunikat właśnie pod tym kątem. Wpiszmy: zmień post tak, żeby zachęcić do przyjścia rodziny z dziećmi. Faktycznie po tej zmianie nasza informacja ma dodatkowo taką treść związaną z integracją rodzinną, wspólnymi grami, zabawami, które zbliżają nas jeszcze bardziej jako sąsiedzką społeczność. Delikatnie ten post jest nastawiony na rodziny z dziećmi. Dla wielu osób ważna jest informacja, że udział w takim wydarzeniu nic nie kosztuje. Zadbajmy, by ten komunikat wybrzmiał wyraźnie w poście. Wystarczy lekka modyfikacja. Wpiszmy: zmień post w taki sposób, żeby podkreślić, że wydarzenie i wszystkie atrakcje są bezpłatne. Po tej modyfikacji w naszym poście pojawiły się takie wyrazy jak bezpłatny piknik sąsiedzki, wszystko zupełnie bezpłatne. W różnych miejscach Copilot dorzucił nam te wstawki.
Teraz czas na grafikę, która wzbogaci nasz post. Tym razem skorzystamy z innego narzędzia. Wejdź na stronę designer.microsoft.com. Jeśli nie jesteś zalogowany, skorzystaj z konta Microsoft, które posiadasz lub stworzyłeś przy okazji naszego pierwszego ćwiczenia. Jak widzisz, strona główna Microsoft Designer oferuje wiele możliwości. Dzisiaj skupimy się tylko na jednej z nich, czyli opcji Wpisy w serwisach społecznościowych. Po kliknięciu wejdziesz na stronę Tworzenie wpisów społecznościowych, gdzie możesz skorzystać z gotowych szablonów, zmienić je i zapisać. Ale możesz też wygenerować własną grafikę, używając tylko jednozdaniowego prompta. Wpisz w polu Opis w lewym górnym rogu ekranu plakat na wydarzenie, piknik sąsiedzki, data, 18 maja, atrakcje, grill, muzyka, zabawy dla rodzin z dziećmi. Po chwili designer z użyciem sztucznej inteligencji zaproponuje 4 gotowe projekty, które można edytować i pobrać. Wybierzmy jeden z nich. Możemy wybierać spośród tych 4, ale klikając edytuj wchodzimy do miejsca, w którym możemy dodawać dodatkowe elementy, zmieniać kolorystykę, dodawać teksty, grafiki lub ilustracje. Jesteśmy w oknie edycyjnym, możemy wpływać na tekst, zmieniać go, przesuwać, dopisywać, na przykład rok. Dodatkowo po zakończeniu edycji możemy nacisnąć pobierz. Wybierając format, klikamy pobierz i zapisujemy na naszym komputerze. Plakat gotowy. Wracamy ponownie do narzędzia Copilot. Możesz rozpocząć nowy czat, jeśli chcesz. Wpisz. Napisz oficjalne zaproszenie dla burmistrza na piknik sąsiedzki organizowany przez... Tu możesz podać nazwę swojej organizacji. Wydarzenie odbędzie się 18 maja o godzinie 14 w Parku przy Świetlicy. Zależy nam na podkreśleniu integracyjnego charakteru wydarzenia. Zaproszenie jest właśnie generowane. Szanowny Panie Burmistrzu, informacja o tym, gdzie i kiedy odbywa się nasz piknik, jaki jest jego cel oraz stopka z zakończeniem z wyrazami szacunku. Tu możemy podać swoje imię, nazwisko, stanowisko i nazwę naszej organizacji. Możesz dalej modyfikować otrzymane zaproszenie, podkreślając ważne lokalne kwestie. Na przykład chcesz zaprosić wójta, burmistrza albo kogoś z urzędu w sposób oficjalny, ale życzliwy, z podziękowaniem za wsparcie. Wpisz zatem utwórz zaproszenie w stylu oficjalnym, ale ciepłym, z podziękowaniem za dotychczasowe wsparcie wójta gminy. Nadal mamy wygenerowane zaproszenie, treść pozostała taka sama, ale forma i podziękowanie pojawiło się już w drugim akapicie. Jeśli nasze wydarzenie ma też aspekt edukacyjny, na przykład promuje zdrowy styl życia, bezpieczeństwo czy ekologię, warto, żeby te tematy wybrzmiały w zaproszeniu. Sprawdźmy, jak to ująć w tekście. Wpiszmy, napisz zaproszenie na piknik, podkreślając kwestie związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i ekologią. Już w pierwszym akapycie sztuczna inteligencja dopisała informacje o bezpieczeństwie, zdrowiu i ekologii. Dodatkowo w kolejnych akapitach tłumaczy, dlaczego zdrowie jest istotne, co możemy zrobić na pikniku, jeżeli chodzi o ekologię. Coraz lepiej to zaproszenie wygląda. Dobrze jest też zaprosić do współpracy lokalny ośrodek kultury. Mogą na przykład pomóc nam w promocji, udostępnić przestrzeń lub sprzęt. Zobaczmy, jak sztuczna inteligencja stworzy uprzejmą wiadomość z taką prośbą. Wpiszmy, stwórz zaproszenie skierowane do ośrodka kultury z prośbą o wsparcie promocji tego wydarzenia. Sztuczna inteligencja bazuje cały czas na treści naszego zaproszenia, ale modyfikuje pod kątem adresata. Tym razem pojawiły się informacje do ośrodka kultury z prośbą o wsparcie w działaniach promocyjnych naszej imprezy. A teraz coś, co może nam się przydać w samym dniu wydarzenia. Warto przygotować krótki tekst dla osoby prowadzącej, na przykład konferencjera, z podziękowaniami dla organizatorów i pozytywnym tonem. Wpiszmy zatem, zaproponuj wersję do odczytania przez konferencjera podczas wydarzenia. Zadbaj o podziękowanie dla organizatorów, ton entuzjastyczny.
Osoba prowadząca wasze wydarzenie będzie bardzo zadowolona, mogąc odczytać lub lekko zmodyfikować przygotowany przez sztuczną inteligencję tekst. Gdybyś z jakiegoś powodu musiał odejść od komputera, na którym używałeś Copilota, możesz kontynuować konwersację na przykład na telefonie. Możesz użyć przeglądarki lub zainstalować aplikację ze sklepu z aplikacjami. Po zalogowaniu na swoje konto zobaczysz historię swoich rozmów ze sztuczną inteligencją. Możesz też napisać kolejny prompt, na przykład dotyczący sloganów, które zachęcą do uczestnictwa w pikniku sąsiedzkim. Spróbujmy w takim razie wpisać prompt: wymyśl 5 sloganów promujących piknik sąsiedzki. Oto kilka propozycji sloganów, które otrzymaliśmy używając aplikacji mobilnej. Sąsiedzi, spotkajmy się pod chmurką, czas na wspólny piknik, albo razem smakuje lepiej, dołącz do naszego pikniku sąsiedzkiego. Możemy generować kolejne slogany, jeżeli te w jakiś sposób nie spełniają naszych oczekiwań. I to już wszystko w tym materiale. Podczas tego spotkania wspólnie przeszliśmy przez kilka praktycznych kroków, które pomogą Ci szybciej i łatwiej promować lokalne wydarzenia. Wszystko to bez specjalistycznych narzędzi, bez znajomości programów graficznych, bez stresu. Sztuczna inteligencja nie zastąpi naszego doświadczenia i relacji z ludźmi, ale może ułatwić codzienną pracę i skrócić czas spędzony przy komputerze.